Robert Śmigielski nie przyznaje się do przemocy wobec Weroniki Rosati. Ortopeda długo milczał na temat swojego związku z aktorką i do tej pory nie komentował wywiadów, jakie udzielała jego była partnerka. Po rozmowie, jaką odbyła Rosati z Magdaleną Środą na łamach Wysokich Obcasów, zdecydował się zabrać wreszcie głos w sprawie oskarżeń, które kieruje pod jego adresem Weronika. Robert Śmigielski wydał oświadczenie opublikowane przez Wirtualną Polskę. Wyznaje w nim, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe, a on sam nigdy nie uderzył Weroniki Rosati oraz w żaden sposób się nad nią nie znęcał. Robert Śmigielski: nigdy nie uderzyłem Weroniki. Robert Śmigielski twierdzi, że Weronika Rosati uniemożliwia mu kontakt z córką, której nie widział już od kilku miesięcy. Lekarz zapewnia jej regularne wsparcie finansowe, nieprzerwanie od narodzin Elizabeth. Jednocześnie przyznaje, że żądania aktorki z każdym dniem eskalują, co zmusiło go do wejścia z byłą partnerką na drogę sądową. Nie jest prawdą, że nie interesuje się Elą oraz nie angażuje w zapewnienie jej odpowiednich warunków życiowych. Od jej narodzin regularnie przekazuje Weronice do dyspozycji środki finansowe. Obecnie regularnie wypłaca Myryk Weronice środki na utrzymanie Eli, w wysokości odpowiadającej świadczeniom wypłacanym na wszystkie moje małoletnie dzieci, o czym świadczą zgromadzone dowody przelewów. Mimo erozji naszego związku, wciąż jestem głęboko zdeterminowany w pełni uczestniczyć w życiu Elizabeth. Niestety, od kilku miesięcy nie miałem możliwości spotkania z córką, czytamy w oświadczeniu Śmigielskiego. Robert Śmigielski: oświadczenie w sprawie Weroniki Rosati. Były partner i ojciec dziecka Weroniki Rosati zaprzecza doniesieniom dotyczącym stosowania przemocy fizycznej, psychicznej oraz ekonomicznej. Śmigielski twierdzi, że nigdy nie uderzył aktorki podczas ciąży, po porodzie, ani kiedy trzymała Elizabeth na rękach. Przyznaje za to, że często kłócił się z partnerką, a atmosfera w ich domu bywała gorąca. Powodem kłótni miała być niechęć Rosati do finansowania dzieci Śmigielskiego z poprzednich związków. Często dochodziło między nami do kłótni, w trakcie których z obu stron padało wiele gorzkich, mocnych słów. Nasz związek miał wysoką temperaturę. Ze względu na zobowiązania finansowe wobec moich dzieci z poprzednich związków, nie byłem w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom finansowym Weroniki. Od początku naszej relacji Weronika była w pełni świadoma mojej sytuacji osobistej. Poznała moje najmłodsze dzieci. Była z nimi w dobrych, wręcz przyjacielskich stosunkach. Niestety w miarę rozwoju naszego związku jej stosunek do mojej przeszłości uległ drastycznej zmianie, zwłaszcza podejście do przyrodniego rodzeństwa Eli. Zobacz, Weronika Rosati była bita przez byłego partnera, uderzał mnie wielokrotnie, kiedy byłam w ciąży. Robert Śmigielski twierdzi, że przez cały okres związku wspierał karierę Rosati i niczego jej nie zabraniał. Wyrażał jedynie obiekcje co do jej udziału w scenach erotycznych. Sugerowałem, żeby wybierała role, w których będzie mogła pokazać i rozwijać swój warsztat aktorski. W trakcie naszych dyskusji nawiązywałem do rozmów ze znajomymi z branży, którzy zwracali uwagę, że kariera aktorska, opartą na eksponowaniu ciała, nie jest długotrwała. Fragmenty tych rozmów, wyrwane z kontekstu, Weronika wykorzystała w wywiadzie dla Wysokich Obcasów. Weronika nie otrzymywała propozycji, które byłyby zbliżone do jej aspiracji, co negatywnie wpływało na nasze rozmowy i atmosferę w domu.
Ortopeda wezwał również Rosati do zaprzestania upubliczniania szczegółów dotyczących ich związku w mediach, nazywając jej wypowiedzi niezgodnymi z prawdą. W innym wypadku, Śmigielski zapowiedział walkę o dobre imię swoje i swoich bliskich.